jedziemy do Ngorongoro, krateru. Jest całkiem ciemno. Całkiem sporo samochodów, więc zaryzykujemy i próbujemy na jakimś tam odcinku autostopem popodróżować. Bo widać, że jest jakiś ruch. I zobaczymy, czy w ogóle będą chcieli nas zabierać. Tu zaczynamy. W tym pięknym bananowym lesie, bo tak to chyba trzeba nazwać. Generalnie z tymi safari to jest właśnie tutaj tak, że są tylko firmy naganiacze i nawet takie oficjalnie zarejestrowane agencje, no to one nie mają swoich fur, tylko po prostu naganiają klientów, a później dostarczają w jedno miejsce i próbują się podłączyć. Właśnie się gdzieś tam będziemy podłączać do jakiejś tam grupy. Wejście do parku. Tutaj oczywiście sklep z suwenirami. Nasz pierwotny plan był taki, że zrobimy akcję pod tytułem "Tu dojedziemy na własną rękę" i będziemy próbować się wkręcić do jakiegoś samochodu, ale chyba większość jest pełna. To oni tak robią, żeby jednak powypełniać i pewnie ciężko by było. Tak wygląda wjazd, no i ruszamy. Jedziemy taką ekipą 8 osób w jeepie napchany. Jeden gość z Niemiec tam siedzi, a reszta z Litwy, no i my. Polacy. Dobrze, dobrze, dobrze. Oni to drinkują, już nas częstowali, ale my nie pijemy akurat. Ale walą ostrą naftę, żeby było wesoło, nie? Na żołądek. Tak, na żołądek, dezynfekują się. Pawiany. To jest fajne, że one na nas robią większe wrażenie niż my na nich. Chwila przerwy na to, żeby luknąć z góry, jak to wygląda. To jest ten krater. Tam jest w środku jezioro, różne rzeczki plus rozlewiska. No i tam będziemy właśnie śmigać tym jeepem i zwiedzać to wszystko. Fajna sprawa, ponieważ to jest ograniczony teren, te zwierzęta po prostu są tu skumulowane i jest ich naprawdę dużo. Tu gość próbuje wyprzedzić tira, bo ma presję, bo mu zaczęli kaszleć w środku pacjenci, bo jedziemy i wdychamy ten pył od jakiegoś czasu. Tir go nie chce przepuścić, bo ma to w pompie i on tam piśnie na niego, no i tak jedziemy już chyba z 5 minut i się inhalujemy dobrą afrykańską ziemię. Sama natura, minerały, jest okej. Hakuna Matata, pole, pole. O, i teraz będzie akcja. Jem tu ty! Labai norėti Pasistengti ir tikėti. Czas na żarcie. No i tutaj spęd, oczywiście, patrz, perliczki. Ale mamy też ciekawostkę. Stary, chyba jakiś schorowany marabut oswojony. Chodź, nie bój się. Wracamy z Ngorongoro. Lunęło, ale było fajnie. Taka komercja. Trzeba było zaliczyć. Natomiast wydaje mi się, że było mniej zwierząt niż kilkanaście lat temu. A może tylko takie odczucie po prostu. Ale super miejsce. Nie można tutaj ani karmić zwierząt, ani dronować. O, jedno, drugie. No i nie wolno śmiecić oczywiście też. Po safari targowisko próżności, czyli suweniry dla turystów. Oni robią to na miejscu, nie w Chinach. Ceny ustalane indywidualnie po wyglądzie pacjenta. What about this lion? How much? The biggest one, yes, this one. Not expensive, I think. Not expensive? Yeah, only 38,000. 38,000 US dollars. Including delivery to Europe? No. Czyli 38 000 dolarów za tego lwa, ale no niestety wysyłka nie jest gratis. Trzeba sobie go chyba zanieść na plecach, nie wiem. Ja pierdzielę. Jak już się go dotaszczy do domu, To się będzie płakać. to powiedzą nam na lotnisku, że to jest drzewo szlachetne, którego nie można wieźć do Europy. I wróci z powrotem do tego samego sklepu. 4000 dolarów. Boję się tego dotykać, żeby nie złamało się, bo będę musiał kupić. A nie ma.
ulewa przeszła z tej góry i miasto płynie. To te rynsztoki są właśnie. Ja pierdzielę. No i kurczaczek, bo codziennie żremy kurczaki. Tak wymyśliliśmy, że to chyba najbezpieczniejsze, jak są dobrze spalone na grillu. Ale nie wiemy. Póki co super jest, bo jesteśmy zdrowi, zero problemów żołądkowych. No tu trzeba mieć oczy dookoła otwarte i uważać, bo naprawdę kurna samochody jeżdżą z każdej strony. Nie dość, że mają odwrotne zasady ruchu, to jeszcze po poboczu i kurna pod prąd, nie? O, to jak ten motorek, nie? Dlatego mamy teraz taką akcję, że 10-minutowa przechadzka to po prostu człowiek jest mega po prostu musi być ogarnięty. Oczy dookoła głowy. Tak się stawia rusztowania właśnie tutaj. No inspekcja nadzoru budowlanego byłaby zachwycona. Tam na górze budowa, a tu na dole biznes już się kręci. Jedno pięterko zrobione. Wystarczy. Tutaj Łukasz nam wyjaśnił wczoraj, o co chodzi z tymi brakami dostawy prądu. To jest zarąbista historia. Po prostu akcja jest taka, że gdzieś tam w rządzie pracuje jakiś gość, którego rodzina ma firmę, która sprzedaje generatory prądu. Więc wyłączają parę razy dziennie prąd po to, żeby po prostu wszyscy kupili te generatory i wtedy będzie biznes się kręcić. Było ostro. Gość motorem we mnie wjechał, ale nic się nie stało na szczęście. Ja pitole. Tu trzeba uważać. A tu mamy meczet. Z minaretu napieprzają. O kurde, aż mi normalnie serce teraz wali. Byłoby nieźle. Było bliziutko. Pan ledwo wyhamował, był bardziej przerażony niż ja. Trafić Mzungu na ulicy to jak wygrać w totka. A i tu mogą wyjechać, tu mogą wyjechać. I tam mogą wyjechać. Tutaj naprawdę trzeba uważać. Najfajniejsza knajpa w mieście, w jakiej byliśmy. Tutaj chłopaki naprawdę są świetne. Trzecie pokolenie wstecz. Kolega jest z Indii, jego dziadek był z Indii. Przyjechali tutaj, ale oni już tu od 3 pokoleń mieszkają. To była torpeda. To było po prostu z kurczakiem, było super, ale wszystko było super. Naprawdę świetne żarcie. Mamy wizytóweczkę, pokazujemy. To są właśnie hostele, tu się spotyka fajnych ludzi. Maria z Hiszpanii, tu koleżanka z Litwy, tutaj Maciek gada z koleżanką z Indii i mnóstwo ciekawych informacji żeśmy wymienili, już teraz dzięki nim wiemy, dokąd jechać, gdzie iść i co robić przez najbliższe 3 dni.